Cześć siemano. Dzisiejszy film zaczynamy od podziękowań dla Wikadnego, który niejako jest sponsorem tego odcinka, ponieważ nagrał i dostarczył mi materiał do niego. Także wielkie dzięki. No i przejdźmy sobie do tematu odcinka, którym jest zarabianie solo magiem. I dzisiaj omówimy sobie miejscówkę, która już gościła na moim kanale. Z tym, że wtedy mówiliśmy sobie jak expić tutaj w duo i też pojawiła się w top profitowych miejscówek dla solo maga, a mianowicie mowa tutaj o Falconach. Falcony to jedna z najbardziej profitowych w tej chwili miejscówek dla solo maga. Może exp nie jest tutaj jakiś wyśmienity, no ale profit potrafi być naprawdę dobry. I jeśli mowa tutaj o proficie, jaki możemy tutaj wykręcić, no to ja średnio zdarzało mi się, że robiłem tu 600-700k, natomiast z tego co rozmawiałem właśnie z Wikadnym, no to na ostatnim streamie, na którym tutaj biłem te falcony, to miałem strasznego pecha do lota, bo zbiłem w ciągu godziny więcej potworów niż on zwykle zbija, a profitu miałem ledwo tam 600 parę k. Natomiast Wikadny na materiale, który mi dostarczył, wyciągnął 1,2 kk profitu w godzinę, więc praktycznie 2 razy tyle co ja. Natomiast też przyznał mi się, że to był jego rekord profitu tutaj i po prostu miał wtedy szczęście. Z tego co widziałem, wypadło mu kilka MMS-ek, kilka heavy mace'ów, które bardzo podbiły mu tutaj profit. Natomiast dostarczył mi też kilka screenów z Hunt Analyzera punktów tutaj, no i faktycznie po godzinie zazwyczaj miał ponad 1 kk profitu tutaj, 1, więc myślę, że naprawdę całkiem spokojnie tutaj te 1 kk profitu można osiągnąć, aczkolwiek no minusem Falconów jest to, że główny profit tutaj jest właśnie z grubych itemów typu MMS-ka, Golden Armor, Heavy Mace, Demon Bone, Amulet, no a te itemy relatywnie wypadają dosyć często, ale jednak ta losowość sprawia, że w godzinę może nam wypaść 1 MMS-ka, a może nam wypaść 6 MMS-ek, no i wtedy profit będzie się znacznie różnił, więc szczęście do lota jak najbardziej tutaj na pewno nam pomoże. Dobrze, skoro wiemy ile możemy tutaj zarobić, no to porozmawiajmy sobie od jakiego poziomu możemy tutaj solo biegać. Szczerze, no mi zdarzyło się przyjść tutaj na około 250 poziomie, natomiast bicie tego na 250 poziomie nie było ani według mnie wydajne, ani za bardzo bezpieczne. Pamiętam, że jeden z moich huntów zakończył się tutaj niestety deską, więc raczej na 250 levelu nikomu bym nie polecał tutaj przychodzić. Raczej myślę, że żeby tak miało to sens, żeby to było wydajne i opłacalne i w miarę bezpieczne, to tak 400 level myślę, że powinien być w porządku, jeśli chodzi o bicie falconów solo. Dzisiejszy filmik dla odmiany, właśnie dzięki temu, że materiał został dostarczony przez Wikadnego, zobaczymy sobie z perspektywy MS-a, aczkolwiek też odniosę się do tego od perspektywy druida. Także zacznijmy sobie od EQ. No i jeśli chodzi o ekwipunek, to zaczynając od głowy, no to oczywiście Gnome Helmet będzie tutaj najlepszą opcją, ponieważ daje nam zarówno odporność od energii, jak i odporność od obrażeń fizycznych. Do tego ma 2 imbu sloty. Oprócz oczywiście Gnome Helmetu możemy użyć tutaj równie dobrze Jala Maski. No niestety brak tej odporności będzie nas na pewno bolał i wydaje mi się, że nawet lepszą opcją niż Jala Mask byłby wtedy Dwarven Helmet, żeby mieć jednak tą odporność na obrażenia fizyczne chociaż, ponieważ to obrażeń fizycznych będziemy otrzymywać tutaj najwięcej. Falcon Paladiny zwłaszcza potrafią bardzo mocno uderzyć z dystansu z fizyka, więc ta odporność na obrażenia fizyczne będzie tutaj dla nas bardzo ważna. Dalej, jeśli chodzi o armor, Dream Shroud, myślę, że tutaj, tak jak wybrał to nasz bohater,
jest najlepszą opcją, ponieważ również dostajemy odporność na obrażenia fizyczne, dostajemy odporność na obrażenia od energii, no i jeszcze do tego mamy Imbus Slot i jeszcze 3 Magic Levele, więc myślę, że to jest bardzo dobra opcja. Jeśli nie Dream Shroud, Dwarven Armor również będzie fajną opcją. Jeśli chodzi o imbu w armorze, Life Leech myślę, że będzie tutaj najlepszym rozwiązaniem. Dzięki temu będziemy mniej musieli się leczyć z Exurivity. W jakiejś kryzysowej sytuacji HP, które odzyskamy z obrażeń, może nam uratować życie, więc tutaj właśnie na tym typie imbuingu bym się skoncentrował. Jeśli chodzi o legi, według mnie najlepszą opcją będą tutaj Gnome legi, jako że dostajemy odporność na energię, oprócz tego dostajemy jeszcze 2 Magic Levele i stosunkowo dużo armora. Natomiast jeśli mamy mniejszy level, też dobrą opcją będą Dwarven legi, żeby po prostu dołożyć jeszcze tej odporności na obrażenia fizyczne. Wikadny tutaj na nagraniu korzystał z soulowych legów, ze względu na to, że Gnome legi już wcześniej sprzedał, a jednak zamiast Dwarven legów na jego levelu wolał mieć dodatkowe 3 Magic levele, które dały mu właśnie soul legi. No i jeśli chodzi o budki, no to Nightmare Bootsy z odpornością na energię, 1 Magic Level dodatkowo, jak najbardziej najlepszy wybór i tak samo bym tutaj, jeśli chodzi o Druida, też w tym kierunku bym się udał. Jeśli chodzi o Spellbooka, Wikadny korzystał tutaj z Shoulder Plate'a, który daje nam odporność na obrażenia fizyczne znów, daje nam 3 Magic Levele i odporność na ziemię. Falcony fakt zadają obrażenia od ziemi, ale w tak małym stopniu, że myślę, że nie jest to istotne. Ja raczej wybrałbym tutaj, jeśli oczywiście go posiadamy, Lion Spellbook, który daje po prostu więcej obrażeń, raczej więcej odporności od obrażeń fizycznych niż Shoulder Plate, a jednocześnie daje nam 1 Magic Level więcej. Więc to jest taka zamienna opcja Shoulder Plate, Lion Spellbook. Oba będą tutaj bardzo dobrze się sprawować. Jeśli chodzi o różdżkę, no to Wikadny używa Lion Wanda i myślę, że to jest najlepsza opcja właśnie ze względu, tak jak wspominałem, że Lifesteal może tutaj uratować życie. Poza tym dzięki Lifestealowi mniej się leczymy, czyli zużywamy automatycznie mniej many, mniej potionów. Potiony są drogie, więc dodatkowy waste zawsze obniży nam nasz profit, a to głównie dla profitu tutaj będziemy przychodzić, no bo powiedzmy, że te 5 milionów na 150% raczej nie jest expem, na który by było się warto kierować, jeśli zależałoby nam głównie na wbijaniu poziomów. Natomiast jeśli chodzi o Druida, no to oczywiście zamiennikiem Lion Wanda jest Cobra Rod, który również daje nam tutaj Lifesteala, dzięki któremu będziemy się dodatkowo leczyć z zadawanych obrażeń, a w połączeniu z imbuingiem na Life Leech w zbroi to już będzie naprawdę sporo HP odzyskiwanego z obrażeń, które zadajemy. Jeśli chodzi o imbuing w różdżce, no to oczywiście krytyk i oczywiście tutaj mana leech, żebyśmy po prostu jak najmniej tych potionów cały czas używali. Im więcej many będziemy odzyskiwać, tym większy będzie nasz profit. Proste. Jeśli chodzi o amulet, no to tutaj Wikadny korzysta z Teurgic amuletu. Myślę, że też korzystałbym z Teurgic amuletu, ewentualnie jeśli ktoś nie ma Teurgica i ma jakiś tam mniejszy level, może tutaj użyć Prismatic Necli, które mają 750 staków, co prawda i będą nam znikać, ale są relatywnie tanie i dają bardzo dużo odporności i na fizykę, i na energię, co na pewno nam pomoże. Jeśli chodzi o pierścionek, no to ja tutaj raczej nie zwracałem uwagi, bo jak idę gdzieś na profit, to używanie plazmy jest raczej dla mnie bezsensowne, ponieważ zielone plazmy są relatywnie drogie, więc tylko będą nam produkować tutaj dodatkowy waste i raczej plazmy to polecam używać gdzieś, gdzie idziemy power game'ować, czyli wbijać jak najwięcej expa i zależy nam na cyferkach.
no to wtedy plazma jest ok. Jak idziemy na profit, jak tutaj raczej z plazmy bym nie korzystał. Natomiast Wikadny tutaj korzysta z Prismatic Ringa, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo, też dać sobie taki dodatkowy komfort, że na więcej tutaj będzie mógł sobie pozwolić. Prismatic Ring daje dużo odporności na obrażenia fizyczne, jak i na obrażenia od energii, więc jest jak najbardziej tutaj bardzo dobrym wyborem. No i pozostał nam totem. Jeśli chodzi o totem, tak naprawdę jedyny użyteczny, który możemy tutaj wybrać, to jest Lead Torch. Pomimo że obrażenia ze świętości zadawane przez falcony to jest tylko ten beam, którego rzucają do przodu i dostajemy go relatywnie rzadko, no to jednak jeśli nie ma lepszego wyboru, no to lepiej mieć tą odporność na świętość niż żadną na to miejsce, więc jak najbardziej Lead Torch tutaj będzie bardzo dobrym wyborem. No i jeśli chodzi o EQ, to tak to się mniej więcej tutaj kształtuje. Falcony zadają mniej więcej 70% około obrażeń, jakie będziemy tutaj otrzymywać, to będą obrażenia fizyczne, dlatego tutaj w każdym kroku wspominałem, że warto założyć coś, co da nam po prostu odporność na obrażenia fizyczne. Oprócz tego jakieś 20% to obrażenia od energii, więc to jest ten drugi typ obrażeń, który jest dla nas tutaj istotny. Natomiast tak jak wspominałem, z ziemi to jest jakieś 2, 3, 4%, może maksymalnie 5%. Tak samo jak ze świętości dostajemy jakieś 5% obrażeń, więc te dwa żywioły nie są tak naprawdę istotne. Koncentrujemy się tutaj przede wszystkim na obrażeniach fizycznych i na obrażeniach od energii, bo tych po prostu dwóch będziemy dostawać najwięcej. Co więcej jeszcze warte tutaj jest wspomnienia, no to Wikadny cały czas tutaj korzysta z Mounta. Wynika to z tego, że aby mieć kolejnego speed boosta na tej podłodze, która się znajduje na Falconach, potrzebujemy 1258 move speedu. Dlatego jeśli komuś na przykład niedużo już brakuje do tego poziomu, no to warto korzystać z Mounta. Ewentualnie warto też rzucić sobie imbu na speeda w buty, no bo prędkość poruszania bardzo nam tutaj ułatwi i lurowanie potworów, i bieganie w koło tego pula, żeby sobie jak najwydajniej te falcony zbijać. Dlatego jeśli mamy tutaj speed boosta kolejnego, no to będzie nam o wiele łatwiej, a kolejny speed boost tutaj to jest właśnie 1258 prędkości poruszania się. Dobrze. I kolejną ważną sprawą jest tutaj oczywiście to, z czego my zadajemy obrażenia. Jeśli chodzi o obrażenia, no to oczywiście czarmy. Jeśli nie mamy czarmów, warto tu przyjść z teamem tylko po to, żeby wbić te czarmy jak najszybciej, nawet na rapidzie, ponieważ czarmy dają tutaj bardzo dużo. Jeśli chodzi o Falcon Knighta, no to najlepszą opcją będzie tu włożyć w niego Divine Wrath'a. Jeśli nie posiadamy, to oczywiście może być jakiś Freeze, czy Enflame, czy Poison będzie ok, jak najbardziej, ale na Holy po prostu Falcony są na świętość wrażliwe i Divine Wrath będzie tutaj najwydajniejszy. Jeśli chodzi o Falcon Paladina, no to tak samo jakiś Poison, Freeze, Enflame jak najbardziej będzie tutaj w porządku. Niektórzy twierdzą, że lepiej jest włożyć Divine Wrath'a właśnie w Falcon Paladina ze względu na to, że ma więcej HP. Jednak jeśli się zastanowimy nad tym głębiej, no to fakt, że pojedyncze hity w Falcon Paladina, jeśli uderzymy z czarma, no to te obrażenia będą większe. Natomiast jeśli chodzi o rozłożenie potworów na respie, to po prostu na respie mamy więcej Falcon Knightów niż Falcon Paladinów, więc sumarycznie te obrażenia, które zadamy z Divine Wrath'a, ustawiając go na Falcon Knighta, będą większe, ponieważ no tak jak Wikadny mówił, on ma mniej więcej 35 000 Falcon Knightów zabitych, a w tym samym czasie niecałe 20 000 Falcon Paladinów, więc ta różnica jest dosyć spora, jeśli chodzi o ilość na respie, więc te 35 czy 40% więcej Falcon Knightów na pewno zrobi numerycznie większy damage zadamy z czarmu, stawiając właśnie na Knighty Divine Wrath'a. No i jak już omówiłem czarmy, no to każdy już wie, z czego tutaj możemy zadawać damage, czyli oczywiście loot, jakieś awa,
czy ogień GFB będą jak najbardziej w porządku. Oczywiście Stone Showery też będą ok, natomiast animacja Stone Showera dla mnie jest niewygodna w expieniu, nie lubię jej i dlatego wolę AWA lub GFB-ki. Oczywiście Sourcem warto pamiętać o tym, żeby używać nowego tego Fire Wave'a, który bardzo dużo ze względu na jego duży hitbox w kształcie stożka pozwala na trafienie wielu mobów jednocześnie, a do tego zadaje większy damage niż jakieś tam AWA czy GFB-ki. Oczywiście Druidem bijemy z Terrahurów, a natomiast Frigohura używamy raczej do dobijania pojedynczych potworów, no bo jego hitbox jest tak mały, że mając dużego pula potworów lepiej zrzucić AWA, żeby trafić więcej mobów i sumarycznie zadać więcej obrażeń niż trafić jakieś 2 moby czy 3 z Frigohura. Tak to wygląda, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń. Oczywiście lurujemy tutaj pulę. Jeśli chodzi o samo bieganie po respie, no to są dwie taktyki. Jedna to dzielenie respa na 2 po przekątnej i wtedy robimy 2 bardzo duże pule. Natomiast zarówno Wikadny, jak i ja preferujemy tutaj metodę dzielenia respa na 3, czyli górę dzielimy prawo góra, lewo góra i cały dół. To są 3 pule, które robimy. Ze względu na to, że po pierwsze falcony są bardzo wolne i podczas lurowania tak dużych puli po prostu masa mobów się prawdopodobnie nam pogubi. Po drugie resp, zwłaszcza na mniej zaludnionych serwerach, może nam po prostu przestać wyrabiać, no i w trakcie bicia pula będą nam się dopiero respić potwory i to się nam zacznie rozjeżdżać, ostatecznie zmniejszając wydajność naszego huntu na danej miejscówce. No i to są takie główne powody. No i też przede wszystkim bezpiecznie jest dzielić to na 3, wtedy mamy mniej mobów, a więcej miejsca stosunkowo do ilości mobów na bieganie z nimi, więc jest też dla nas bezpieczniej. No i tak naprawdę wszystko, całą resztę widzicie cały czas tutaj na nagraniu, na przebitkach z huntu Wikadnego. Więc możecie sobie zaobserwować, w jaki sposób on biega, w jaki sposób ściąga potwory oraz jak ustawia się, żeby uderzyć tutaj z Fire Wave'a. Oczywiście ostatecznie, kiedy moby mają już niewiele HP, używa tutaj UEK, żeby po prostu jak najwięcej potworów dobić i zadać dodatkowe obrażenia. No i tak naprawdę to jest wszystko, jeśli chodzi o expienie na falconach. Oczywiście ja zachęcam Was, żebyście spróbowali samodzielnie tutaj zrobić sobie hunta, czy nawet kilka huntów, no i zobaczyli, ile na Waszym poziomie Wy jesteście w stanie zrobić tutaj profitu, no bo tak jak mówię, dużo zależy od szczęścia, ale dużo też zależy od levela, więc profit między 600 a 1,2 kk na godzinę, mniej więcej tak się to tutaj plasuje. Oczywiście jak już zrobicie własnego hunta, no to podzielcie się w komentarzu, na jakim poziomie, ile na godzinę udało Wam się tych pieniążków zarobić, a to stworzy nam też takie jakieś w miarę statystyki, w jakich przedziałach levelowych, ile tutaj tak naprawdę można tych pieniążków zarabiać. No oczywiście, jeśli film Wam pomógł, jeśli Wam się przydał, no to zostawcie łapkę w górę. A ja się dzisiaj już z Wami żegnam. Wszystkiego dobrego, powodzenia na huntach, cześć, trzymajcie się, hej.